Witam. Mam dzisiaj do zaoferowania wzór na łatwe, uniwersalne wełniane skarpety na drutach z żyłką dla dużych i małych stópek. Będę tu tłumaczyć, jak zrobić dla dorosłych i dla dzieci. Ta sama metoda, zmieniamy tylko ilość oczek. Jest bardzo łatwe przerobienie, zresztą widać po długości filmu. Pokazuję w pierwszej części, jak zrobić cholewkę, piętę i tu śródstopie z zakończeniem na palcach. Używam tutaj szydełka z żyłką numer 3, a włóczki do tych skarpet użyłam cienkiej, wełnianej na 50 gramach i jest 150 metrów, ale również mogę użyć grubszej włóczki lub wziąć taką podwójnie. Zastosowałam to w skarpetach dziecięcych. Do tych skarpet przez całą długość stosuję wzór ściągacza, jedno oczko prawe, jedno lewe. Do dziecięcych skarpet zastosowałam 2 oczka prawe, 2 lewe. Efekt jest taki, że skarpeta przylega do stopy i nie jest za szeroka. Jest więc uniwersalna. Nie podaję tutaj ilości włóczki do zużycia, ze względu na to, że możemy tutaj regulować sobie wielkość skarpety, długość cholewki również i wszystko zależy od tego, jaki efekt chcemy uzyskać. Równie dobrze mogą być to podkolanówki lub zakolanówki. A teraz zaczynamy. Nabieram na druty 50 oczek w przypadku, jeżeli robię skarpety dla dorosłych, a 40 oczek, jeżeli robię skarpetkę dla dziecka. Wyciągam jeden drut, zakładam znacznik i będę teraz przerabiać na okrągło. Tu sobie dzielę na pół, żeby móc przerobić. I teraz będę robiła na przemian oczko prawe i oczko lewe. Przerabiam w ten sposób wzorem ściągaczowym całą długość skarpety z wyjątkiem pięty. Tu przy cholewce kolorem ciemnym przerabiam kilka rzędów. Może to być 6, 8, 10, dowolna ilość, a mogę również przerabiać całą skarpetkę jednym kolorem. Jeżeli mam na okręgu i mi się nie mieści, przeciągam co jakiś czas sobie robótkę, tak by tutaj było przyłączone i nie robiły się otwory duże, a tu swobodnie przerabiało mi się na drucie i przeciągam ponownie, a tu przesuwam. Robię tak przez całą długość skarpety. Przerobiłam 8 rzędów. Tutaj sobie nitkę odcinam, żeby dowiązać drugi kolor. Przy wielobarwnej włóczce nie muszę zwracać uwagi co do oczka, żeby mi się zgadzało, przechodząc na inny kolor. Po prostu dowiązuję i dodatkowo przerabiam 1, 2, 3 oczka. Ja tu wiążę w ten sposób, by przerabiać dwie nitki razem i przy okazji ją maskować. I tutaj przerabiam teraz
tyle rzędów, by uzyskać wysokość cholewki. Ja zazwyczaj robię cholewkę tak samo wysoką, jak długość jest stopy. Także po złożeniu końcówka przy palcach plus ta część u góry jest prawie jednakowa. I tak to wygląda. Robię podobnie przy skarpetach dla dzieci. Tutaj dla dorosłych ta wysokość cholewki wynosi około 30 rzędów. Oczywiście mogę to regulować, mierząc sobie centymetrem. Po przerobieniu odpowiedniej długości cholewki teraz przechodzę do przerabiania pięty. Piętę przerabiam w taki sposób, że dzielę sobie skarpetę na dwie części najpierw. Będzie część pięty i część góry. Normalnie robię to prawie na połowę. W przypadku skarpety dla dorosłych na piętę wyznaczam 24 oczka, a 26 oczek zostawiam na górę. 24 oczka, dlatego że jest to liczba, która da się podzielić na 3, czyli po 8. W przypadku skarpety dziecięcej zostawiam na piętę 18 oczek, a 22 jest na górę skarpety, gdyż 18 również dzieli się na 3 i wtedy mam po 6. Teraz piętę będę przerabiać kolorem ciemnym. Tutaj po znaczniku dokładam sobie ciemną nitkę i przerabiam teraz po prawej stronie prawymi oczkami, po lewej stronie lewymi oczkami. Przerabiam 24 oczka. W przypadku skarpety dziecięcej 18 oczek. Po przerobieniu tutaj sobie przeciągam drut, gdyż będę robić teraz w tą i z powrotem. Odwracam na lewą stronę i przerabiam 24 oczka po ściągnięciu pierwszego oczka jako brzegowe, drugie, trzecie i tak 24 aż do znacznika. W taki sposób przerobię tu w przypadku skarpety dla dorosłych. Skoro mam podzielne przez 3 i wychodzi 8, czyli zrobię 2 rzędy więcej, zrobię 10 rzędów. W przypadku skarpety dla dziecka dzielę tak, że zostają 3 razy po 6, czyli przerobię 8 rzędów, 2 więcej niż ta liczba, na wysokość. Robiąc tam i z powrotem. Po przerobieniu tu 10 rzędów, w dziecięcej skarpecie 8 rzędów, teraz przechodzę do redukcji. I tutaj właśnie jest mi potrzebny ten podział na 3 części. Na część lewą, środkową i prawą. Przerabiam teraz pierwsze 8, w przypadku skarpety dziecięcej 6, środkowe 8, z tym, że ostatnie 8 oczko będę robić redukcję, czyli robię 7, a 8 oczko redukcję.
przypadku skarpety dla dzieci przerabiam 6. oczko jako redukcję. W tej chwili tu zostaje mi 7 oczek, w przypadku skarpety dziecięcej zostanie 5. Odwracam i lewymi oczkami przerabiam również z tym oczkiem brzegowym będzie 8. oczko jako redukcja. I 8 na lewo robię redukcję. W przypadku skarpety dziecięcej oczywiście 6. I tu zostaje mi również 7 oczek, w skarpecie dziecięcej zostaje 5. Odwracam. I tu ponownie, tak jak w każdym następnym rzędzie, przerabiam 7 oczek plus 8 oczko, redukcję z tym następnym. I odwracam ponownie z tej strony. Przerabiam tak, aż do wyczerpania wszystkich oczek po bokach. Zostanie mi tylko 8 oczek środkowych. A w przypadku skarpety dziecięcej zostanie 6 oczek. Po przerobieniu i redukcji wszystkich oczek po bokach zostaje mi 8 środkowych, 6 w przypadku skarpety dziecięcej. Tak to wygląda. I teraz odcinam sobie nitkę i wracam do miejsca, gdzie zostawiłam włóczkę z kolorem. Jeżeli robiłabym tym samym kolorem, to po prostu tu, w tym miejscu, zaczynam robić w koło i dodaję, tak jak teraz pokażę, tutaj oczka i jak dojdę w to miejsce, dodam tu oczka. Robiąc piętę w innym kolorze, robię w taki sposób, że wracam się tu do nitki, do początku i w miejscu tutaj brzegu prawego nabieram teraz 8 oczek, które zredukowałam. Nabieram w taki sposób, by tutaj nie tworzyły mi się otwór. Gdybym zaczęła nabierać tylko na tym łańcuszku brzegowym, to tutaj zrobił mi się otwór. I ja dodatkowo tutaj mam 6 oczek, a dodatkowo wbijam się tu po drodze w jedno, tu się wbijam w drugie, nabieram, wbijam się teraz w poszczególne oczka brzegowe, tak by w sumie mieć 8 oczek. Mam 7 i tu dodatkowo 8. Tu dalej będę przerabiać teraz z powrotem ściągaczem. Kończę lewym oczkiem, więc sobie odliczam. Prawe, lewe, prawe, lewe, prawe, lewe, prawe, lewe i tu będzie prawe. Tą końcówkę nitki oplatam sobie teraz za każdym razem, tu lewe, oplatam, by po prostu zabezpieczyć nitkę przed pruciem i ją też trochę zamaskować. Kończę na lewym i teraz ponownie z tej strony nabieram oczka 8 razy. Zaczynam tu od jednego, w każdym oczku brzegowym po jednym powinno mi wyjść w sumie 6. Nabieram je jak oczka prawe. Tu dodatkowo wbijam się w
przestrzenie między oczkami, by te dwa oczka zakryły mi otwór, który mógłby się tutaj stworzyć. Mam w tej chwili 8 oczek nabranych. Przesuwam sobie drut i przerabiam dalej górne oczka z wierzchu skarpety, tak jak schodzą z drutu, prawo-lewo. W przypadku skarpety dziecięcej nabieram po 6 oczek po bokach w podobny sposób. Dochodzę do znacznika i w przypadku, gdybym robiła piętę tym samym kolorem, to teraz nabierałabym te oczka. Ale że już mam nabrane, bo robię w ten sposób, to teraz tylko zwracam uwagę, by na przemian zrobić oczkami ściągacza. Sprawdzeniem jest dla mnie, tu jak już dochodzę do spodu pięty, czy te oczka faktycznie jest następne prawe, lewe, tak jak powinny się układać. Jeżeli nie, to po prostu muszę sprawdzić, gdzie zrobiłam błąd i ewentualnie odjąć lub dodać dodatkowo oczko. Tutaj po prawej stronie też zwracam uwagę teraz, by robić na przemian te oczka. I w sumie teraz, gdy mam już z powrotem przerabianie na okrągło, tak jak robiłam cholewkę, robię na długość stopy pozostałą część skarpety, aż do palców. Zostawiam mniej więcej 2 cm przed końcem na zmianę koloru. Dokładnie w taki sam sposób robię skarpetę dla dzieci. Kiedy dochodzę do znacznika, mogę przerabiać tutaj tym samym kolorem dalej lub zmienić na kolor, którym robiłam piętę i początek skarpety. Tu sobie odcinam nitkę, przywiązuję drugą. Tak naprawdę przy takim kolorycie włóczki nie muszę dbać o to, by zmiana koloru zaraz była w miejscu, gdzie mam znacznik. Może się przesunąć o 1, 2 oczka i nie będzie to dużej różnicy. Ja tu wrabiam tradycyjnie sobie nitki, które związałam i pierwszy ten rząd przerabiam tu 50 oczek w przypadku skarpety dla dorosłych, a w przypadku skarpety dla dziecka przerabiam 40 oczek. Przerobiłam tutaj sobie 6 dodatkowych rzędów, a teraz oczkami prawymi będę zamykać każde 2 oczka razem i zrobię tak aż do uzyskania 5 oczek w rzędzie. Jeżeli chodzi o skarpety dla dzieci, to zamykam również w ten sam sposób. Po przerobieniu, gdy zostaną mi 5 oczek, odcinam nitkę, nawlekam na
igłę i przeciągam teraz przez wszystkie oczka nitkę, by zacisnąć. Tutaj na końcówce po przeciągnięciu dodatkowo przeszywam, by zabezpieczyć przed pruciem, a następnie zamaskuję nitkę z lewej strony. Również pochowam pozostałe nitki. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję, że tu ze mną jesteś. Daj znać, czy wzór na te skarpety Ci się przydał i czy jest dla Ciebie też prosty. Zapraszam na moją grupę na Facebooku do obserwowania. Zapraszam do subskrypcji, komentowania i dania mi kciuka w górę. I oczywiście zapraszam po więcej.